Cześć wariaty samochodowe. Słuchajcie, dzisiaj mega prosty i oklepany temat, wymiana tarczy klocków hamulcowych. Co warto robić, czego nie warto przy takiej wymianie z mojego punktu widzenia, ale urozmaicimy ten temat wymieniając zaciski na sportowe, większe, żeby poprawić charakterystykę temperaturową tych hamulców. Zobaczymy, czy coś to daje i czy to proces łatwy. Zapraszam serdecznie. Co my tutaj mamy? Tu mamy tarczę hamulcową. Duża tarcza, 360 mm. Naprawdę już taka kobyła. Aktualnie w samochodzie mam zamontowane 314, które też bardzo dobrze hamują. Jednakże chciałem spróbować i zobaczyć, jak to będzie się zachowywało z większą tarczą, gdyż w tym dość ciężkim samochodzie, który waży prawie 2 tony, bardzo często zdarza się, że przy pojedynczym albo takim podwójnym, bardzo mocnym hamowaniu tarcze się niestety krzywią i zaczynają te hamulce już niefajnie pracować i bić podczas jazdy, podczas hamowania. Także mam nadzieję, że taka zmiana na większe tarcze sprawi, że te obciążenia temperaturowe, które tu się odbywają przy tak ciężkim samochodzie, nie będą już sprawiały, że te tarcze będą nam się krzywiły w wyniku jakichś tam mocniejszych hamowań. No i oczywiście zaciski. Zaciski, które sobie sam zregenerowałem. Kupiłem używane zaciski, które są dedykowane do tego samochodu pod tarczy 360 mm. Wypiaskowałem, pomalowałem, no i za momencik będziemy je montować. Zobaczymy, jaki będzie efekt finalny. Wiadomo, zaczynamy od poluźnienia wszystkich śrub mocujących. Podnośnik mamy, kobyłkę mamy. Cyk. Delikatnie. Dobra, auto opiera się już na kobyłce i dodatkowo tutaj sobie kontrolujemy, podnośnik ustawiamy, no i auto mamy zabezpieczone. 2 punkty podparcia są. No i taka też ważna rzecz, to jest narzędzie mechanika, bez którego nie można się obejść. Ja to nazywam informator. Powiem wam, że większość śrub trzeba poinformować o tym, że będą odkręcane. I to oczywiście tak przenośnia, taki żart. Ale dobrą praktyką jest przed odkręceniem śruby oczywiście psiknąć trochę jakimś tam, jeżeli macie środki odrdzewiające, no to fajnie. Ja akurat miałem WD-40, także tym psiknąłem. I delikatnie poinformować śrubę, że będzie odkręcana. Ja tak robię naprawdę z każdą śrubą i to przynosi niesamowite efekty. Próbowałem to wiele razy bez pukania i z pukaniem i jest zawsze lepiej. Jak się puka, to jest lepiej. No, także taka pierwsza zasada. Dobra, odkładamy sobie tutaj część rzeczy. Wchodzimy sobie tu do środka i musimy sobie tak przygotować wszystko. Dobra, zdejmujemy to. To jest informacja o zużyciu klocków. Dobra. Pierwszy temat załatwiony. Zdejmujemy osłony przeciwpyłowe do prowadnic. No i odkręcamy, a przynajmniej próbujemy. Poszło ładnie. Jeżeli dokręca się wszystkie śruby momentami takimi, jakimi trzeba, czyli zgodnie z zaleceniami, powiem wam, no jest petarda przy odkręcaniu. Bo nie wiem, gdzieś tak pokutuje, że hamulce i zawieszenie to trzeba dowalić na maksa. Do pierwszego strzyknięcia w nadgarstku. Dobra, spróbujemy sobie wyciągnąć tą prowadnicę. Ładnie wyszło. Ups. Odkładamy. Dobra, skręciłem sobie koła. Biorę sobie breszkę, żeby łatwiej było dojść i popuszczamy jarzmo zacisku. No ale de facto jarzmo mamy już ściągnięte. Proszę bardzo. Teraz fajnie można zobaczyć stare jarzmo i nowe jarzmo. Jaka jest różnica wielkościowa. No trochę będzie większa. Bardzo często mamy tutaj bardzo dużo korozji,
która sprawia, że można powiedzieć przyspawuje nam się tarcza do piasty. Ogólnie zgodnie z zasadami nic tu się nie smaruje, to wszystko ma być na sucho, ale wiem, że teorie są różne, żeby na sucho, niektórzy smarują. Ja powiem wam, przerobiłem to i to. Na pewno miedź w sprayu jest jedną z najgorszych rzeczy, jaką można zastosować, bo ja osobiście montuję na sucho i w większości przypadków zawsze jakoś to schodzi. Kiedy tarcza podlega wymianie? To jest też bardzo ważna informacja. Ogólnie przyjmuje się, jeżeli nie podaje producent tego inaczej, a teraz bardzo często producenci na tarczy na krawędzi nabijają minimalną szerokość tarczy i na przykład w przypadku tej nowej tu jest pokazane, że 31 mm, to uznaje się, że jeżeli z tarczy zejdzie ponad milimetr materiału, czyli jeżeli ją zmierzymy grubość nominalną do grubości tego, co aktualnie jest, to tarcza podlega wymianie. Na przykład ta tarcza powinna mieć 28 mm grubości, a ma 26,6, czyli ma 1,4 mm mniej niż powinna mieć. Ta tarcza podlega wymianie i choć wiele osób pewnie by jeszcze jej użyło i jeździło na niej, to niestety, ale to nie chodzi tylko o to, że powierzchnia cierna się nadaje, chodzi o charakterystykę temperaturową. Jeżeli tarcza już ma mniej materiału na sobie, zaczyna dużo szybciej się nagrzewać i dużo gorzej hamuje. Także nie bez powodu producenci tarcz podają grubość minimalną i należy się naprawdę do tego stosować. Kwestia czyszczenia piasty. Ja osobiście używam na wkrętarce takiej miękkiej tarczy i sobie tym na wolnych obrotach szlifuję sobie piastę z tego największego, grubszego syfu i delikatnie dociskając, i później taką włókniną sobie doczyszczam to ładnie na taki błysk i to jest wszystko, w jaki sposób zajmuje się piastą, tak? Oczyszczenie tej powierzchni jest niezwykle ważne i wymagane przez wszystkich producentów tarcz, bo ta powierzchnia musi być czysta. To jest powierzchnia przylegania nowej tarczy do piasty i jeżeli tutaj będzie coś nie tak, no to bardzo szybko zobaczycie efekt bicia na swojej kierownicy podczas hamowania. Niestety nie wyjdzie on natychmiast po założeniu nowych tarcz, a myślę w przeciągu 1000 albo 2000 km. I montujemy tarczę. I teraz weźmiemy klucz dynamometryczny. Tarczę powinno się przykręcić z siłą 5 Nm. 300 szmata. Dobra, przykręcamy jarzmo 190 Nm. Pastę Febi używam do smarowania jarzma w miejscach, gdzie pracuje klocek, czyli tutaj. Tarcza przykręcona 5 śrubami, prawidłową siłą, 120 Nm każda śruba. I tutaj czujnikiem zegarowym mierzyłem sobie bicie tarczy i wychodzi, że w tym przypadku konkretnym moim jest około 4 do 5 setek bicia bocznego. No jest to wartość dosyć duża i na granicy, no ale zobaczymy, jak to wszystko będzie się zachowywać. Dobra, ale otwieramy sobie instrukcję od tarcz. Kolejna rzadkość. Kto czyta dzisiaj instrukcję? Ponownie założyć koła, dokręcić i naciskać pedał 3 razy, obniżyć pojazd na podnośniku, jazdę próbną, unikać ostrego hamowania podczas pierwszych 300 km użytkowania. No tu powiem wam, za dużo nie jest napisane, tych wymagań nie ma aż strasznie tak wiele. Posmarujemy sobie te miejsca pracy, tutaj tych klocków. No i jedna ważna sprawa. Jakiej pasty i chemii byście do samochodów nie używali, róbcie to w rękawiczkach albo naprawdę zabezpieczajcie się, bo to wszystko szkodzi zdrowiu, to się wchłania przez skórę i jest później naprawdę źle i może to wpłynąć negatywnie na wasze zdrowie. Tutaj robimy prowadniczkę pierwszą. Jarzma zacisków 30 Nm dokręcamy. Na to wszystko ładnie wyglądać, już mi się podoba. Został jeszcze montaż felgi. Dobra, montujemy sobie koło, felgę.
No i finalny efekt. Mamy duży, ładny zacisk, odnowiony, felga. Wszystko bardzo ładnie się komponuje. No trzeba też rozumieć, że tutaj jakby siły hamowania to raczej nie spodziewam się dużo większej, że nagle hamulce to będą żylety. Bardziej tutaj chodziło o to, że no nie będą się tak grzały i w przypadku jakichś mocnych hamowań jest dużo większa szansa, że te tarcze nie będą się krzywiły w wyniku bardzo dużych obciążeń temperaturowych. Chociaż zobaczymy, jak to będzie w użytkowaniu. No dobra, i zobaczmy, co tu jeszcze mamy. O, takie zestawiki ozdobnych nakładek plastikowych na śruby od kół. I one oczywiście zabezpieczają przed jakimś tam syfem i brudem, który się tu dostaje, ale też bardzo ładnie wyglądają. Myślałem, że to jest zestaw na jedno koło, no i tak się złożyło, że mam 4 sztuki omyłkowo, także z wielką chęcią jakiemuś swojemu fajnemu widzowi oddam. Także robimy konkurs. Osoby, które napiszą do mnie maila, dlaczego oglądają mój kanał, co sprawia, że oglądają mój kanał. I jak to bywa w konkursie, ja wybiorę najlepsze odpowiedzi i skontaktuję się z tymi osobami i otrzymają taki zestaw nakładek na koła, na śruby na koła. Także serdecznie zapraszam, mam nadzieję, że ktoś się odezwie i będzie chciał taki zestawik. Trzymajcie się, hejka!